Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu. Dzisiaj zrobimy razem torebkę. Ja będę Wam pokazywała torebkę w dwóch wersjach. To jest taka torebka bagietka, taka mniejsza torebka, można powiedzieć kopertówka, którą zrobicie z jednego motka sznurka 3 mm bawełnianego od marki Sznurex. To jest dokładnie ten sznurek. I chciałabym pokazać Wam taką wersję, którą zrobicie tylko i wyłącznie z jednego motka, oraz wersję większą, do której będziecie potrzebowali dwóch motków i wybieramy sobie ten sam wzór, robimy podobnie, będę po kolei pokazywała, co ewentualnie zmieniamy, jeżeli decydujecie się zrobić torebkę węższą. Do sznurka 3 mm wykorzystam szydełko w rozmiarze 6 mm. Zabieramy się do pracy. Zanim zaczniemy szydełkowanie, polecam Wam gorąco zajrzeć do opisu tego filmu, ponieważ tam są bardzo ważne informacje dotyczące tego sznurka oraz obniżek, kodów rabatowych do marki Sznurex, z których możecie skorzystać robiąc zakupy. Zaczynamy od łańcuszka. Ja sobie sznurek składam na krzyż, tak żeby długa końcówka, ta skłębka była na górze. Wkładam szydełko do tej pętelki, pobieram, przeciągam pod pętelką i zaciągam. Nie zaciągam zbyt mocno, ponieważ tę pętelkę już będę traktowała jako pierwsze oczko. Robimy razem 25 oczek łańcuszka, już licząc z tą początkową pętelką. Oczek łańcuszka na początek. I teraz zabieramy się za zrobienie denka. Nie będziemy robić zbyt dużego owalu, tylko taki z dwóch okrążeń. Oczko łańcuszka dodatkowe na obrót i w drugim oczku od szydełka, czyli tym 25 oczku naszego łańcuszka, robimy 2 półsłupki. Pierwszy i drugi. Następnie po jednym oczku łańcuszka na całej tej prostej drodze. Mam cały łańcuszek obrobiony i teraz w tej pętelce początkowej robimy 3 półsłupki. Pilnujemy, żeby nam się to tutaj nie rozplątało. Następnie po zrobieniu tych 3 półsłupków końcówką mocno zaciągamy tą dziurkę, żeby się zupełnie zamknęła. I teraz jesteśmy po drugiej stronie łańcuszka i robimy półsłupki, znowu po jednym półsłupku w każde oczko, dokładnie naprzeciwko tych półsłupków z poprzedniego okrążenia. Tutaj są dwie nici, które tak się składają na krzyż i to jest właśnie nasze oczko do wbicia. Pamiętamy również, żeby tą końcówkę wplatać w oczka, żeby nie trzeba było robić tego później. Po jednym półsłupku w każde kolejne oczko. Zbliżam się do końca okrążenia i zobaczcie, tutaj jest ostatnie oczko, w którym robię jeden półsłupek, a na końcu już jest ta pętla, w którym robiłam 2 półsłupki. I tutaj jest oczko łańcuszka, to zrobione na obrót, a tutaj są te 2 półsłupki, 2 oczka 2 półsłupków zrobionych już w tej ostatniej pętelce. Chcemy, żeby było symetrycznie. Tutaj mamy 3 półsłupki w jednym oczku, więc tutaj również wstawiamy jeszcze trzeci półsłupek. I nie robimy żadnego zamknięcia okrążeń, tylko przechodzimy bezpośrednio do oczka nad tym pierwszym z 2 półsłupków, następnie do tego oczka obok i w każdym z nich robimy po 2 półsłupki, czyli wbijamy się tutaj, robimy 2 półsłupki, pierwszy i drugi półsłupek w tym samym oczku, następne oczko również 2 półsłupki. I teraz na prostej drodze znowu po jednym półsłupku w każde kolejne oczko. Podobnie po tej stronie odnajdujemy sobie 3 oczka, które są nad półsłupkami tymi brzegowymi, tu, tu i tu, i w każdym z nich robimy po 2 półsłupki, czyli to jest moje ostatnie oczko, w którym robię jeden półsłupek,
w następnym oczku 2 półsłupki, w następnym oczku 2 półsłupki i w kolejnym 2 półsłupki. I teraz już jesteśmy znowu na tej prostej drodze. Robimy po 1 półsłupek w każde kolejne oczko, aż dojdziemy do końca tego rzędu. W ostatnim oczku rzędu również zrobimy 2 półsłupki, żeby było symetrycznie prawa strona z lewą, a dalej już przejdziemy na ścianki torebki. Tutaj jest ostatnie oczko z tych 3, które były w tej dziurce. Tu był pierwszy półsłupek, drugi półsłupek, a to jest trzeci i nad nim jest ostatnie oczko. Żeby była symetryczna liczba półsłupków, w tym oczku również robię 2 półsłupki, a dalej już mamy te 4 półsłupki, które zrobiłyśmy tutaj na początku. I to jest całe dno. Już nie będziemy go poszerzać bardziej. Teraz lecimy tylko i wyłącznie półsłupkami, po 1 półsłupku w każde oczko, naokoło, naokoło, naokoło. Tyle rzędów, ile tylko nam się podoba. Za chwilę wezmę, pokazuję teraz, jak przechodzimy pojedynczymi półsłupkami. Całość będzie Wam się zwijała. I tak właśnie ma być. Zobaczcie, już tutaj się zaczyna skręcać. W odpowiednim momencie, kiedy będzie Wam wygodnie, wywijamy sobie koniecznie tę robótkę na tą stronę, bo jak zostawimy na tej stronie, to lewa strona stanie się naszą prawą, więc musimy wywinąć. Ja jeszcze zwrócę na to uwagę, jak będę miała większą część torebki gotową. I teraz zobaczmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mam 13 dokładnie rzędów w tej wersji na 1 motek. 13 rzędów już licząc z tymi 2. Czyli teraz możemy zrobić 11 rzędów do góry, kiedy będzie trzeba już się zatrzymać i wprowadzić ten ścieg środkowy, który nam tak zwęża troszeczkę ten środek torebki, dzięki czemu nabiera ona właśnie kształtu takiej torebki bagietki, która jest obecnie bardzo, bardzo modna. Zatem, jeżeli chcecie zrobić torebkę na 1 motek, to robimy nie więcej niż 11 okrążeń teraz do góry. Warto sobie teraz na początku okrążenia założyć znacznik, żeby było łatwiej nam policzyć okrążenia. Natomiast ja zrobię w tej wersji okrążeń zdecydowanie więcej, żeby pokazać, jak będzie wyglądała ta torebka większa. No bo jak wygląda mniejsza, to widać dokładnie tutaj. Tak wygląda część torebki zrobiona dokładnie z 1 całego motka. Teraz Wam powiem, jaka to jest wielkość. Pamiętamy, że zaczęłyśmy od 25 oczek łańcuszka na początku i te 25 oczek łańcuszka, jak sobie rozpłaszczymy całą torebkę, to daje nam tutaj 29 cm i 1 motek dokładnie, już zaczęłam drugi, daje nam wysokość 19,5, no prawie 20 cm torebki. Taka jest różnica między torebką zakończoną z 1 motka, a taką, w której teraz dopiero będziemy wprowadzać to obniżenie. Mam tutaj 19 rzędów do góry. Policzyłam sobie od samego początku, od tego początkowego łańcuszka mam 19 rzędów. I teraz co robimy dalej? Musimy rozłożyć to wszystko na płasko i zaplanować sobie 8 oczek na środku. W tym celu przygotowujemy znaczniki i planujemy sobie najpierw tak na oko mniej więcej, gdzie jest ten środek i liczymy oczka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nie, to tutaj pewnie będzie. Spróbujmy tu założyć i pomiędzy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i pomiędzy za tym 8 drugi znacznik. Wydaje mi się, że jest na środku. Podobnie robimy po drugiej stronie, zakładamy znacznik, a następnie, żeby sprawdzić, czy ustawiło nam się to wszystko symetrycznie, liczymy te oczka, które są tutaj pomiędzy. Tutaj i tutaj. I w miarę staramy się po prostu to symetrycznie wszystko rozmieścić, żeby te 2 znaczniki spotkały nam się po drugiej stronie z 2 znacznikami z drugiej strony i żeby te liczby były takie same. I jak pozaznaczamy, to wtedy się spotykamy. Kiedy już to mamy zrobione, zaznaczyłam sobie tutaj ostatnie oczko, w którym mam zrobić zwykły półsłupek. Dochodzę nadal tutaj półsłupkami robionymi ślimakiem aż do tego zaznaczonego oczka. Ściągamy znacznik
I teraz tutaj pomiędzy mamy dokładnie 8 oczek, w których zamiast półsłupków robimy oczka ścisłe pod tylną nitkę. Znacznik zakładamy sobie na to oczko i teraz 8 oczek ścisłych pod tylną nitkę, czyli nie wbijamy się pod całe oczko, tylko wbijamy się pod tylną nitkę i robimy oczko ścisłe. Następne oczko ścisłe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. W następnym oczku mamy znacznik, ściągamy ten znacznik, robimy w tym oczku już półsłupek i znacznik zakładamy na to oczko. I podobnie robimy naokoło. Podążamy teraz półsłupkami na drugą stronę i tam tak samo pomiędzy znacznikami robimy zamiast półsłupków 8 oczek ścisłych pod tylną nitkę. Spotykamy się po zrobieniu tej drugiej strony tutaj na brzeg. Jestem już tutaj po zrobieniu tej części. Również mam tutaj 8 oczek ścisłych. Na razie tu jeszcze nic wyraźnie nie widać, żadnej zmiany. Podążam dalej półsłupkami z powrotem do znacznika i tym razem robię 10 oczek ścisłych, czyli muszę dodać po tej i po tej stronie po jednym oczku ścisłym. Zatem już w tych oczkach, w których są znaczniki, robię oczka ścisłe. Tu jest mój ostatni półsłupek, jest w oczku przed znacznikiem. Ściągam znacznik i to na to oczko zakładam sobie go teraz. A w tym oczku, w którym był znacznik, już robię pierwsze oczko ścisłe pod tylną nitkę. Następnie 8 kolejnych oczek to też oczko ścisłe pod tylną nitkę. I po drugiej stronie podobnie w oczku ze znacznikiem również robię oczko ścisłe pod tylną nitkę. W następne oczko robię półsłupek i to na to oczko zakładam znacznik. I zobaczcie, już się delikatnie nam tutaj obniża, coś tutaj się zaczyna dziać. Robimy tak samo po drugiej stronie i spotykamy się znowu w tym miejscu. Zrobiłam pełne okrążenie, po drugiej stronie również na środku mam 10 oczek ścisłych. Jestem już przy następnym okrążeniu i znowu ostatni półsłupek robię w oczku tuż przed znacznikiem. Teraz ściągam znacznik i w oczku, w którym był znacznik, już robię oczko ścisłe pod tylną nitkę, a tutaj znacznik zakładam na ten ostatni półsłupek. I teraz było 10 oczek ścisłych, teraz będzie 12 oczek ścisłych. Tutaj tak samo. W oczku ze znacznikiem ostatnie oczko ścisłe, w następnym oczku półsłupek i na ten półsłupek zakładamy znacznik. I kochani, ile takich okrążeń zrobimy z tymi oczkami ścisłymi na środku, to już zależy od nas. Będziecie widziały, jak Wam się ta torebka układa, jak to wszystko wygląda, jak Wam się podoba. Ja tutaj zrobiłam raz, 2, 3, 4, 5, 6 takich rzędów. Można nawet zrobić naprawdę ich dużo, dużo więcej, żeby to się rozszerzyło do samego końca. I wtedy tutaj będzie ten opad właśnie taki dosyć ładnie będzie wyglądał. Ile robimy, tyle robimy po prostu, każda z nas robi ile chce i spotykamy się, kiedy już ta część będzie gotowa. Możemy sobie przymierzać, możemy sprawdzać, co też nam się w tej torebce pomieści, czy potrzebujemy wyższą, czy niekoniecznie. Wtedy się spotykamy, pokażę Wam, jak torebkę można wykończyć, jakie mamy opcje zapinania tej torebki, no i nasza nowa wiosenna torebka będzie gotowa. Zrobiłam już wystarczającą ilość tych rzędów, nie chcę mieć większej torebki. Stanęłam w miejscu, gdzie tutaj mam 14 dokładnie oczek ścisłych i teraz albo możemy zakończyć na brzegu już, albo możemy zrobić jedno pełne okrążenie oczek ścisłych pod tylną nitkę, również tutaj na tych brzegach. I ja to zrobiłam w tej części. Myślę, że to jest tutaj takie ładne, estetyczne to wykończenie, więc tym razem również to zrobię. Zatem startujemy na brzegu, żeby było to jak najmniej widoczne. Tu może jeszcze jeden półsłupek, a później zaczynamy pod tylną nitkę oczka ścisłe. Cały jeden okrąg, całe jedno okrążenie oczka ścisłe pod tylną nitkę.
Kiedy dojdziemy do tego miejsca, to już obcinamy nitkę, chowamy ją od wewnętrznej strony torebki, no i pozostaje nam przyczepić jakiś fajny pasek, czy zrobić fajne zapięcie i torebkę. Torebeczki są już gotowe. To jak sobie je zamontujemy, czy na łańcuszkach, czy na paskach, czy na kolorowych, czy na paskach z ekoskóry, to już zależy tylko od nas. W środku można zabezpieczyć sobie je magnesem. Tutaj można przyszyć magnes i będzie się ładnie zapinało. Można również zrobić pętelkę, przyszyć tutaj pętelkę, kawałek sznurka dosłownie. Ten jest trochę za krótki tutaj z tej strony, tutaj przyszyć guzik i zapinać sobie na drewniany guzik na przykład. Można również zastosować takie skórzane, ładne, gotowe zapięcia, też będzie super wyglądało. Myślę, że ta torebka wygląda naprawdę fajnie. To, czy zapinacie bezpośrednio na sznurku, czy zapinacie, czy przyszyjecie półkola takie metalowe, czy zapniecie na tych kółkach takich otwieranych, zamykanych, to też wszystko zależy od Was. Ja tutaj absolutnie nic nie narzucam, pokazałam, jak wygląda wzór. Teraz zapraszam Was do obejrzenia kilku zdjęć, jak te torebki się prezentują już z dodatkami, a dzisiaj już serdecznie Wam dziękuję za to wspólne torebkowe dzierganie. Mam nadzieję, że ta torebka Wam się spodoba i że mnóstwo takich wiosennych torebek powstanie, więc jak zawsze czekam na Wasze zdjęcia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.